Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dzisiaj głęboszowanie. John Deere będzie miał trochę do roboty, no bo jednak ten głębosz trochę mocy wymaga. Zaraz nawet sprawdzę tak z ciekawości, żeby nie być gołosłownym, bo już nawet nie pamiętam, ile dokładnie on tej mocy potrzebuje. Ale już słyszę, że John Deere tam troszeczkę dostaje po garkach, więc na pewno ma co z tym robić. Jest to 5-metrowy. Co prawda Giants usunął bardzo fajny głębosz Bednara, sorry. Bednara, tak. To był 8-metrowy chyba. Więc, że tak powiem, muszę sobie jakoś radzić. I następnym głęboszem będzie ten Bednar, ale jest on po prostu z modyfikacji. Szkoda, że Giants usunął taki fajny głębosz. No nie rozumiem czasami tych ich zabiegów. Dają coś takiego. No szczerze mi ten głębosz tak średnio siedzi, ale musiałem tych głęboszów od tej marki Alpego bodajże używać, gdyż po prostu nie było zbytnio oryginalnych. A też chcę jednak potestować te oryginalne maszyny. Nie chcę tak tylko brać cały czas te maszyny, tylko te modowane, no bo jednak ta seria na tym też trochę polega, żeby tych maszyn sobie trochę potestować. Ale na szczęście następny głębosz będzie już naprawdę bardzo, bardzo ładny, bo będzie od... Właśnie, czy to Agrisem, już nie pamiętam. Wiecie co? Ale nie no, chyba Bednar właśnie, to było od Bednara. No wiecie, ten żółty 8-metrowy, każdy dokładnie wie, o co chodzi. Ale tak, to Bednara, teraz jestem już pewny. Więc naprawdę tutaj nie rozumiem ich zabiegów, a teraz obiecana liczba koni 350, więc raptem John Deere ma tej mocy zapasu niecałe 100 koni, bo te wiadomo jak te wymogi działają. Nawet już teraz w farmingu, jak masz 350 koni, to nie znaczy, że od razu pojedziesz tym maszyną pod górę i w ogóle. Także rzeczywiście ja to szanuję, bo jednak w farmingach te podejście do tej mocy było dosyć delikatne i uważałem, że to w ogóle nie ma odzwierciedlenia z realem. A teraz naprawdę, jak masz te 300 koni, założysz do maszynę, traktor masz 300 koni, maszyna też 300 koni, no to już tak sprawnie tym nie pojeździsz. To jest uważam fajne. Ale za to w kabinie naprawdę cicho. Ale chyba wiem, dlaczego też nawet takie dźwięki mam ciche, bo był ostatnio live i powiem wam, że Bizon tak dar japę. Nie, no dobra. A nie, to były czułości, poczekajcie. Masakra, naprawdę. To jest coś pięknego jednak w tych... O, oczywiście, że tak. Teraz będzie trochę głośniej. Szkoda też, że popsuł Giants, uważam, tą teksturę głęboszowania. No bo kiedyś ta tekstura była... Okej, była gorsza, bo ona była taka, ale jak po kultywatorowaniu. No ale jednak... No tu za dużo jest tych resztek, no nie wydaje mi się, że taka powinna być tekstura. Poszli na skróty, po prostu wzięli sobie od talerzówki teksturę i stwierdzili, a dobra, będzie taka, no. No nie wiem, coś mogliby przykombinować, mogliby jakąś więcej tej ziemi dodać, mogliby te resztki pododawać, ale w mniejszej ilości. No nie wiem, jakoś tak... Giants chyba potrzebuje konkurencji, naprawdę, tutaj ze strony polskiego twórcy. Ja to mówię, trzymam cały czas kciuki za każdy projekt, który będzie chciał ten clean do farminga wrzucić, bo nawet jeśli ja w niego nie pogram, nawet jeśli ja nie będę w niego grał, to chociaż jakiś delikatny, żeby oddech ten Giants czuł, żeby trochę tam spieli poślady, że tak powiem.
No widzicie, znowu się tekstury, jak się do tyłu patrzy w kabinie, nie wczytują. No to po prostu jest też chore, że takie błędy zostają po prostu nie naprawione. Ja tego nie rozumiem, ale no trudno. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. W ogóle kolorki i w ogóle te pole zostało zakupione na razie pod rzepak, bo 2 pola rzepaku pójdą w odstawkę. Ogólnie bardzo duże zmiany w polach będą, bo kupiłem 3 nowe pola w tym sezonie już. I będzie zamiana, że tam gdzie pola rzepaku to będzie jedno pole będzie pszenicy, drugie będzie pole buraczków i będzie jedno wielkie pole rzepaku, nie rzepaku, tylko tego ryżu całego długoziarnistego. Więc naprawdę jeśli chodzi o rotację pól, to w tym sezonie jest masakra. Ziemniaki też pójdą na nowe pola, bo na te 2 nowe pola, które połączę w jedno. I dodatkowo planuję już powiększanie pól i oczywiście też od razu przygotowywanie terenu, bo jest tam bardzo dużo drzew, także będzie może też kolejny odcinek z takiej wycinki, chociaż nie wiem w sumie czy robić z tego, bo tam będzie bardzo dużo powiększania terenu. Nie wiem czy tak często robić te odcinki, może jeszcze zrobię z 1-2, ale no zobaczymy. Także to jest właśnie takie są plany wstępne. Na pewno wiem, że w następnym sezonie już kombajn będzie do zmiany, bo przy tej ilości pól, która dochodzi teraz na sezon, to nie ma szans, żebym bawił się jednym i nie wiem, czy nawet nie dojdzie do tego, co przez przypadek nawet powiedziałem, że po prostu ten klas zostanie, a po prostu zostanie dokupiony kolejny kombajn, bo no jednak tutaj już tych hektarów będzie grubo. Ja już sobie nie mogę wyobrazić te pole, co to będzie. No te pole, zobaczcie, jak sobie dokupimy tutaj, to będzie to będzie przez długościowo prawie przez pół mapy, nie? Nie wiem ile tu będzie hektarów. Jak to się powiększy. No naprawdę tutaj idziemy w hektary. Ja się nie mogę doczekać już naprawdę dużych siewników, dużych maszyn. Myślę, że kolejny odcinek to będzie właśnie siew rzepaku albo jakiegoś tam innego. Zależy, no jeszcze nie wiem czego, ale będzie pewnie siew. Nie wiem czy nawet nie na tym polu, bo chcę teraz te pole trochę. Chyba od tej strony będzie miniaturka. Takie kolorki są. Coś pięknego. Miało być od tej strony drzew, ale widzę, że po prostu tutaj coś pięknego. Na pewno tu będzie coś powycinane jeszcze, no bo widzicie, że tutaj pole do popisu jest na tym polu. Wiadomo, nie chcę też tak wywalić wszystkiego, bo to nadaje klimat temu polu. Na pewno ta wyspa zostanie usunięta z tyłu, która jest za mną. Tutaj na pewno będzie też zbliżenie się do drogi, tak? Czyli to będzie powycinane, to wszystkie, to też poleci. Nie wiem jeszcze w jakim stopniu, jak bardzo, ale na pewno też poleci. No zresztą zobaczcie, te pole ma 3,63 cały teren. Myślę, że duża część z niego pewnie zostanie wykorzystana na pole, bo jest dosyć tutaj bardzo tak, no regularnie. Nie jest tak, że tu nie ma nie wiadomo jakichś skosów i dodatkowo oprócz tego nie ma jakichś górek albo terenów, których naprawdę nie da się wykorzystać, więc pewnie tak będzie, że właśnie postaram się. Aha, dobra, to już jest ostatnia w kółko przejazd, więc teraz sobie lecimy raz przy razie. O, widzę, że tu jedno drzewo jeszcze mi też wisi, to nieźle. Zablokowało się po prostu na... jak noszę je do tartaku. Ale to ono musiało widocznie wystrzelić, będę musiał je donieść.
Bo ogólnie teraz te pozostałości z tamtego pola, które widzieliście na poprzednich odcinkach, część tych drzew właśnie po prostu poucinałem te równe pnie, a te resztę korony drzew tak zwane ja sobie po prostu noszę super siłą, bo po prostu no to bym spędził tyle czasu na ogławianiu tego, że nie mam siły nawet się bawić. Te drzewa po prostu są potężne w tym farmingu i to jest oczywiście, ja nie narzekam, to jest na plus, bo te drzewa wyglądają po prostu kapitalnie. Naprawdę to, że są tak gęste, tych liści jest dużo, to nie są drzewa, że tam widać coś przez nie. No to jest akurat dla mnie akurat na plus. Jak ja nie chwalę czasami farminga, tak tutaj muszę pochwalić, że naprawdę te drzewa wyglądają dużo lepiej niż w poprzednich farmingach, są mniej regularne. Jak ma być proste drzewo typu sosna, to jest i tak jest, ale jak jest właśnie taki rozłożyste drzewo, to jest właśnie fajne, skomplikowane i dużo różnych takich odnóg pozawijanych i to jest fajne. Ja jednak na roślinność w grach zwracam uwagę osobiście, w sensie, nie wiem, no po prostu tak jakoś mam. Myślę, że to w sumie jest dosyć ważny szczegół. Także co, resztę ja sobie już zrobię poza odcinkiem. Naprawdę powiem wam, że robota tym to idzie bardzo szybko. Nie chcę myśleć, jak sobie kupię jakąś ósemkę do jakiegoś fędzika albo klasiora, to wtedy dopiero będzie głęboszowanie. Szkoda tylko tej tekstury. Także co, my widzimy się w kolejnych. Cześć!